Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, długo mnie tutaj nie było, no bo było wiele rzeczy na głowie do zrobienia, o czym zresztą dzisiaj Wam opowiem. Ale teraz nie będę przedłużał, zaczynamy odcinek i jedziemy gdzieś, bo mam ważne sprawy do załatwienia. O tym się za moment dowiecie. Zaczynamy. Jesteśmy w biurze NBA Clearance. Muszę tutaj papiery odebrać. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No dobra, słuchajcie, dokument już odebrany. Mam już NBA Clearance, co było dla mnie bardzo ważne. Już Wam wyjaśnię. Ale na początek, co to jest NBA Clearance, bo może nie wiecie. To jest tak jakby certyfikat potwierdzenia tego, że niczego złego na Filipinach nie zrobiłem. W Polsce można by to porównać do tego typu jak dokument o niekaralności, coś w tym rodzaju. Jeżeli potrzebujecie wizę zrobić, na przykład jakąś inną niż turystyczną, czy też potrzebujecie staracie się o jakąś pracę, czy jakieś inne rzeczy, no to z reguły ten dokument jest jednym z najbardziej podstawowych, który będziecie musieli złożyć oczywiście do nowego pracodawcy albo też do jakiejś korporacji. Ja to robiłem już dużo wcześniej, tak jak pracowałem wcześniej na Filipinach. Teraz to, słuchajcie, akurat dlatego robię, ponieważ będę aplikował o wizę małżeńską, czyli już takiego rezydenta tutaj na Filipinach. Dlaczego? No bo jak pamiętacie, jestem w tym momencie na wizie Balikbayan, czyli roczna wiza za 0 zł i ta wiza mi się kończy za chyba 11 miesięcy, więc akurat zrobienie tej wizy takiej, o czym będzie osobny oczywiście odcinek, będzie trwało jakieś 6 miesięcy czy 5 miesięcy, ale Wy się o tym wszystkim dowiecie, jak to wygląda. Na ten moment to jest najważniejsze. A z innych nowości, słuchajcie, to nie wiem, czy widzieliście, ale kupiłem sobie takiego fajnego oto boksa na skuter. Zamykany, otwierany tutaj też można go otworzyć, czyli można go całkowicie ściągnąć, wziąć za rękę i tak dalej. Wiem, to wygląda, słuchajcie, jak taki Uber, jakbym miał jedzenie rozwozić. Niestety, no nie będę się starał o taką pracę. Natomiast takiego typu skutery są bardzo, bardzo popularne tutaj, może takiego boksy są bardzo popularne, a to jest jeden chyba z lepszych, który akurat, słuchajcie, mogłem dostać. Jest oczywiście tak ogromny, z tego względu, że mi cały kask się tam mieści. I to był główny powód, dlaczego go kupiłem, bo czasami, słuchajcie, ogólnie chodzi o to, że nie chcę zostawiać kasku w jakichś tam miejscach. Normalny kask, gdybym miał za 15 zł, to pewnie bym zostawił, natomiast ten troszeczkę więcej kosztuje i by był na pewno łakomym kąskiem, żeby go zostawić na kierownicy, tak jak na przykład teraz. Dlatego no, muszę się skupić na tym, żeby on zawsze był bezpieczny. A bezpieczeństwo jest najważniejsze, jak wszyscy dobrze wiedzą. Także jedziemy dalej. Chodźcie na górę, coś Wam pokażę. Pierwsze, co muszę Wam pokazać, to słuchajcie, pamiętacie, na YouTube Short ostatnio nagrywaliśmy taki filmik, gdzie mnie uczyliśmy, no jak się robi takie sadzonki, jak się coś sadzi i tak dalej. No coś już z tego wyrosło, zobaczcie. I to po dosłownie paru dniach. Nie wiem, czemu część brakuje, podejrzewam, że jakieś koty się do tego dorwały. Ale to jest najprawdopodobniej papryka, która rośnie. To też
a to najprawdopodobniej były... Nie, to jest papryka, a tutaj są kwiatki. Więc czyli coś słuchajcie, może z tego wyjdzie. Nie wiem, ciekawy jestem. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest myślałem na temat takiego pewnego cyklu filmików, które mają być oczywiście tematycznie związane z Filipinami, ale mniej więcej będzie coś w zasadzie uwaga, będę narzekał. To znaczy to będzie cykl filmików oczywiście na tym kanale poświęconych tylko i wyłącznie, ja wiem, powiecie, że to jest o narzekaniu. No bo tak, słuchajcie, to może to nawet nie będzie o narzekaniu, ale na zasadzie opowiem w każdym filmiku o takiej ciekawej sytuacji, rozwinę całkowicie temat takich sytuacji, które naprawdę były aż do pewnego stopnia, słuchajcie, irytujące, nieprzewidywalne i naprawdę bardzo skomplikowane przez to, że właśnie biurokracja filipińska na przykład nie mogła się dogadać z biurokracją polską albo i na odwrót. Takie różnego rodzaju case'y, które podejrzewam, że Was będą interesowały. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na ten temat, bo moim zdaniem to oczywiście to nie będzie tak, że będę to narzekał cały czas, tylko po prostu będę opowiadał właśnie o tych sytuacjach. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Obecnie też, słuchajcie, przygotowuję naprawdę bardzo fajny filmik, który na pewno Wam się spodoba, tylko potrzebuję więcej czasu na montaż, bo niestety okazało się, że to będzie bardziej skomplikowane. Wolę się do tego dużo lepiej przygotować, żeby naprawdę filmik Wam się podobał. Co to jest? Coś się urwało. No to jak się urwało, to najwyżej tak miało być. A teraz obadajcie coś nowego. W końcu jakieś takie opony kupiłem nowe do roweru górskiego, tak samo i dętki. Cały komplet, przód i tył wymieniony i najprawdopodobniej dzisiaj już sobie pójdę pojeździć. Bo te stare, słuchajcie, były od nowości na tym rowerze, a ten rower był przywieziony z Polski no jakieś 7 lat temu, a w Polsce jeszcze było parę lat i one wszystko od nowości jeździły. Naprawdę dobra robota. Ale to do wywalenia wszystko idzie. A, no i słuchajcie, zapomniałem też powiedzieć o najważniejszym. Oczywiście, jak to bywa z moim wspaniałym EcoSportem, najprawdopodobniej padła z powrotem bateria, znaczy akumulator, tak to po polsku można powiedzieć. Oczywiście wtedy, kiedy chcieliśmy jechać do sklepu, więc wczoraj było trochę takie inne napięcie, można powiedzieć, bo się wkurzyłem. Zawsze jak chcę używać samochodu, to się okazuje, że coś pada. Bateria tutaj, akumulator była zmieniana rok temu, więc ja nie wiem, czy to akurat co roku aż trzeba zmieniać baterię. No trochę by to była przesada, przynajmniej w Polsce się na pewno tak chyba nie robi. Tutaj najprawdopodobniej są słabszej jakości. Oczywiście dodatkowo jest to nasłonecznienie, te wysokie temperatury, więc to zawsze tak działa negatywnie na samochód. Także teraz za chwilę Krystyn brat przyjedzie tutaj najprawdopodobniej z mechanikiem, który będzie miał dodatkową baterię, żeby po prostu sprawdzić, podpiąć, bo bardzo możliwe, że to jeszcze coś innego się stało. Zresztą tak czy inaczej szukam jakiejś zaufanej osoby, żeby wzięła ten samochód nawet na tydzień czy na 2 tygodnie, ale niech zrobi taki kompletny serwis, bo jest tutaj parę rzeczy do zrobienia, które po prostu trzeba naprawić i mam nadzieję, że uda się to zrobić przez jakiegoś normalnego kolesia, a nie przez tak zawsze tych wszystkich tutaj, kurde, co niby mówią, że potrafią, a się okazuje, że nic nie potrafią. Pewnie się zastanawiacie, co ja teraz robię. A no słuchajcie, powiem Wam. Właśnie wróciłem od mechanika z samochodem. Dzięki Bogu mam naprawdę fajną rodzinę. Brat Krystyn przyjechał tutaj, pomógł mi z samochodem. Przyjechali mechanicy, których załatwił. Sprawdzili baterię, oczywiście bateria padnięta. Podmienili baterię tak, żeby tamtą trochę naładować. Oczywiście samochód odpalił. Ale to, co było najbardziej interesujące w tym wszystkim, to posypało jakimiś, słuchajcie, błędami w samochodzie. No i oczywiście ja się na tym nie znam, nie jestem mechanikiem samochodowym. Ale kolesie byli na tyle mili i powiedzieli, dobra, to przyjedź do nas, to będziemy sprawdzać, co się stało. No i teraz przed momentem wyłączyłem samochód. Ładował się, słuchajcie, cały czas. Tylko sprawdzę jeszcze, czy go w ogóle zamknąłem. Ładował się, odpala. Ale to, co kolesie zrobili, podpięli oczywiście komputer z jakimś OBD2, to już taki bardziej techniczny język. Okazało się, że są tam jakieś błędy, pousuwali te błędy, no i już nie pokazuję tych błędów. To znaczy, dobra, inaczej, to nie były jakieś poważne błędy, żeby zatrzymać samochód czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu sama ta historia, że usunęli te błędy. Później główny mechanik, który rzeczywiście ma jakąś wiedzę na ten temat, wsiadł do samochodu, przejechał się, powiedział, że wszystko jest ok, wygląda na to, że wszystko jest ok. Zapytałem się go oczywiście, słuchajcie, bo to jest bardzo ważna sprawa, czy tego typu błędy powinny być tak kasowane. A on powiedział, że tak, bo tutaj po prostu, no powiedział, że od wilgoci się dużo rzeczy takich dzieje, że czasami jakieś błędy wyskakują. Ja się na tym nie znam, mówię, co mi po prostu powiedział. Te błędy teraz nie wyskakują, ale powiedział, że jakby błędy wyskoczyły, to trzeba przejechać jeszcze raz.
Ale wracając do tego, dlaczego, co i teraz robię. Jechaliśmy w takim pośpiechu, że zapomniałem wziąć ze sobą portfela, więc muszę tam wrócić, ale już biorę skuter, żeby mu zapłacić. No i dobra, jestem pod warsztatem, zapłaciłem, wszystko ok, dogadałem się też, że znajdziemy części i najprawdopodobniej będzie robił ten pasek rozrządu w moim EcoSporcie. Cenowo to w ogóle, ogólnie słuchajcie, sprawdzenie tego, wysłanie, inaczej, przyjechanie po elektryków samochodowych czy mechaników, zawiezienie ich do mnie, co to zrobił Christine brat, po czym sprawdzenie tego, wymiana akumulatora, sprawdzenie, że to akumulator, przyjechanie tutaj, sprawdzenie wszystkiego na komputerze, naprawdę fajnym w sumie komputerze. Myślałem, że to Filipiny to będzie coś słabego, manualnie, że będą to sprawdzać, ale nie, wszystko było na komputerowo zrobione. Sprawdzenie tego kosztowało mnie, słuchajcie, 500 peso, co jest około 40 zł. To jest naprawdę śmieszna cena w porównaniu do cen w Polsce. I teraz się dowiedziałem, że wymiana paska rozrządu całego będzie kosztowała 2500 peso, ale to jest go za robociznę, czyli ja muszę sobie sam części kupić, oni rekomendują jakieś tam części i 2500 peso, czyli jakieś 210 zł za robociznę, więc też mi się wydaje, że to nie jest całkiem jakaś kosmiczna kwota. A zobaczcie sobie, a tutaj jest w ogóle ten warsztat. Naprawdę, nie no, spoko wygląda, jest tutaj ogromny ruch i podobno oni się specjalizują naprawdę w takiej średniej klasy samochodach, jak to się dowiedziałem, i o EcoSportach, tych co akurat Fordach, co ja mam, wiedzą naprawdę bardzo dużo i wszystko potrafią naprawić. No ale dobra, wracajmy do domu. Wam się pewnie wydaje, że to wszystko tak szybko idzie, ale powiem wam szczerze, że po prostu właśnie tak ostatni nasz tydzień wygląda zarobiony. Obecnie pracuję od godziny 6 rano do 2:30 po południu, w zależności od tego, ile jest roboty, jak mogę skończyć, ale najważniejsze jest to, że robota mi się, słuchajcie, podoba. Naprawdę sprawdzam się w tym, co robię, podoba mi się to, co jest najważniejsze. Jeżeli codziennie rano masz ochotę wstać i iść do pracy i robić to, co ci się podoba, to naprawdę to jest ogromna przyjemność. Więc to, słuchajcie, robię, później zajmuję się Emilią, później jeszcze coś innego zawsze wchodzi, później jeszcze chcę gdzieś na przykład pojechać sobie na rower górski, spotkać się z znajomymi od czasu do czasu. I tak niestety nasz czas w tym momencie leci. Dzisiaj zobaczyliście urywek tego, jak to u nas wygląda, jak jest troszeczkę czasami nawet na wariackich papierach, bo w tym momencie, słuchajcie, już jest godzina 5, dokładnie 5 po południu, tak. I Christine w tym momencie się zbiera na jogę, a później jeszcze się idzie się spotkać z koleżankami, więc ja mam dzisiaj wieczór filmowy z moją córką Emilią. Pewnie zobaczycie jakieś tam małe urywki, tak jak sobie rozmawiamy, ale ogólnie to jest czas dla nas i dzisiejszy jest mój wieczór, a Christine może sobie wyjść na zewnątrz, może spędzić czas z koleżankami. A zmieniając jeszcze, słuchajcie, temat i mówiąc tak bardziej już zabawnie, parę dostałem od was komentarzy, że nie mam formy, że nic nie robię, że tylko siedzę w biurze, albo nie wiem, no jakieś takie dziwne rzeczy. Co? Tak, naprawdę czytam te wszystkie wasze rzeczy, te wasze wypociny, czasami takie dziwne te komentarze. Słuchajcie, widzicie te schody tutaj? To jest drugie piętro, ja na to codziennie wlatuję pewnie z 30-40 razy i to nie żartuję sobie, to po prostu zawsze tak jest, bo tutaj trzeba wyjść, czegoś zapomniałem. Połowa moich rzeczy takich jest w biurze, połowa jest na dole. Nawet czasami po głupią kawę, jak sobie zapomnę przynieść, to po prostu lecę sobie na dół, więc kondycję mam, słuchajcie, kondycję mam. Co prawda zasiedzenie i wysoka temperatura robi swoje, ale to, żeby zrozumieć, to ktoś musi być na Filipinach, żeby wiedzieć, jak tutaj się żyje, jak tutaj się funkcjonuje i jak tutaj się pracuje na zewnątrz w słoneczny dzień. Candy bracelet. Co to jest? Cukierki? Tak, candy bracelet. A tutaj co to masz? Co to jest? Markysa. Tak? I tutaj kolorowanka? Kolorujesz? Co to jest? Hej, nie wiesz? A co to jest? Mickey Mouse? Tak? No i tutaj twój kącik zabawek. Taki ostatni mebelek kupiliśmy. Tak, Miśku?